Serdecznie witam wszystkich zebranych tutaj na spotkaniu dotyczącym stereotypów o osobach głuchych, organizowanym przez grupę Kontrasty w ramach projektu My i Oni, czyli projektu Solidarności realizowanego w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Ja nazywam się Zuzanna Cupioł i należę do grupy redaktorskiej projektu Kontrasty. Współorganizatorem spotkania jest Fundacja Katarynka, która zajmuje się między innymi otwieraniem przestrzeni kultury, sportu czy kinematografii osobom niewidomym i niesłyszącym, a także tworzeniem audiodeskrypcji i tłumaczenia filmów oraz innymi formami wsparcia dla osób niewidomych i niesłyszących. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja Świat Głuchych, Fundacja Echo oraz Wrocławska Rada do Spraw Równego Traktowania. Dziękujemy również Wrocławskiemu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Sektor Trzeci, za gościnę. Zanim zaczniemy, zapraszamy na krótką audiodeskrypcję wykonaną przez panią Magdalenę Brumińską-Zielińską, koordynatorkę projektów Fundacji Katarynka. Dzień dobry Państwu. Audiodeskrypcja to opowiadanie tekstem o tym, co widzialne, tak aby to widzialne mogło dotrzeć do osób, które nie widzą. Więc jeśli któreś z Państwa nie może zobaczyć tej naszej sali i naszych gości, albo jeśli oglądacie nas na wideo, chciałabym, żebyście posłuchali tego właśnie krótkiego opisu. Znajdujemy się w dosyć dużej sali konferencyjnej, wykładowej, czasami też warsztatowej w sektorze trzecim we Wrocławiu. Sala ma około 5 metrów szerokości i powiedziałabym, że 7-8 metrów długości. Jest wysoka na ponad 4-5 metrów i nad nami mamy dach, który jest taki półkolisty. Po prawej mojej stronie, po waszej lewej, mamy przy samym brzegu dachu też takie półkoliste okno, podzielone na kilka części. Nasze gościnie siedzą przy białym, półokrągłym stole. Od waszej prawej strony Karolina, która jest wysoką blondynką z krótkimi włosami w jeansowej bluzce. Później Agnieszka, która również jest blondynką, ma dłuższe włosy, okulary, czarny żakiet. I nasza prowadząca Zuzanna, która jest blondynką z długimi włosami, nosi na sobie koszulkę projektu Kontrasty. Za plecami dziewczyn jest też baner projektu Kontrasty z logotypem. Na logotypie są 2 drzewa połączone w połowie. Jedno jest drzewem liściastym, drugie iglastym. Jest też z nami tłumaczka Ela Ressler, ubrana jak każda tłumaczka języka migowego w całości na czarno, a za Elą znajduje się duży baner z mnóstwem logotypów miejsc i instytucji, które znajdują się w tym budynku. A w sali w tej chwili znajduje się około 30-40 osób, które siedzą na zielonych fotelach konferencyjnych, poustawianych w rzędach. I to jest w zasadzie tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Na początku kilka słów wstępu dla osób, które pierwszy raz spotykają się z tego rodzaju terminem. Jak wszyscy doskonale wiemy, narząd słuchu jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. Bodźce słuchowe w szczególny sposób przygotowują do przewidywania nadchodzących zmian, wydarzeń, np. dźwięk otwieranych drzwi przewiduje, że ktoś wszedł bądź wyszedł z pomieszczenia. Słuch warunkuje formułowanie sprawności językowych zarówno w mowie biernej, jak i czynnej. Uszkodzenie słuchu może nastąpić począwszy od okresu prenatalnego aż do późnej starości. Ich przyczyny są zróżnicowane: obciążenie genetyczne, zespoły wad wrodzonych, uszkodzenia okołoporodowe i wiele innych. Język migowy, którym posługują się Gusi w Polsce,
stanowiący ich naturalny język komunikacji, jest językiem wizualno-przestrzennym. Od 1 kwietnia 2021 roku na mocy ustawy o języku migowym osoby głuche w Polsce mogą deklarować polski język migowy jako wybraną przez siebie formę komunikowania się. Obecnie w naszym kraju, według szacunków, językiem migowym posługuje się od 40 do 50 tysięcy osób, dla których jest to język w pełni ojczysty. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Agnieszka Zając, osoba słabo słysząca, ale kulturowo jest głucha, pracująca jako nauczyciel wychowawca internatu przy Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami. Również jest lektorką PJM. Mistrzyni Polski w siatkówce niesłyszących kobiet w 2020 roku, trenująca w klubie sportowym Świt, jedyny taki klub we Wrocławiu dla osób głuchych i słabosłyszących. A także pani Karolina Przybył, słabosłysząca absolwentka AWF we Wrocławiu, wielokrotna mistrzyni Polski niesłyszących w różnych dyscyplinach: koszykówce, lekkoatletyce, siatkówce. W wolnej chwili lubi odpocząć przy dobrym serialu. Trenuje koszykówkę w klubie niesłyszących Świt Wrocław oraz słyszących Stal Brzeg. Ponadto reprezentuje kadrę narodową niesłyszących. W zeszłym roku osiągnęły sukces, jakim jest brązowy medal Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostwo Klubowego Pucharu Europy Głuchych. Obowiązki sportowe godzi z pracą w Fundacji Katarynka, w której odpowiada głównie za kontakt z odbiorcami i prowadzenie szkoleń dla pracowników instytucji kultury z zakresu obsługi i środowiska głuchych. Bardzo dziękujemy, że są Panie dzisiaj z nami i zgodziły się poświęcić swój czas. Witamy również Panią Elżbietę Ressler, która będzie tłumaczyć dzisiejsze spotkanie na polski język migowy. Drogie Panie, czy czegoś brakuje w tym opisie? Coś jeszcze chciałyby Panie dodać? To powiem jedną rzecz. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie na takie spotkanie, bo one są przede wszystkim bardzo ważne dla nas, dla społeczności głuchych i słabosłyszących, bo dzięki temu wiemy, że nasze działania, nasze próby wzmacniania świadomości u innych nie idą na marne i cieszy nas to, że tutaj sala jest prawie pełna i mam nadzieję, że pozostali odbiorcy, którzy nie mogli przyjść, obejrzą również na materiale, do czego zapraszam. Też chciałabym, żeby Państwo tutaj przyszli tak licznie. Mam nadzieję, że też przed internetem będzie duża regularność naszego dzisiejszego spotkania. To jest ważne, myślę, że dla osób słyszących, żeby poznać też nasze środowisko osób głuchych. Dziękuję. W jaki sposób komunikują się Panie najczęściej, szczególnie w sytuacji, gdy przypadkowa osoba na ulicy próbuje nawiązać kontakt? Zakładamy, że taka osoba nie będzie znała polskiego języka migowego. Wiele osób uważa, że osoby głuche potrafią czytać z ruchu warg i w ten sposób radzą sobie w takich sytuacjach. Czy jest to możliwe? No to ja powiem tak, ja przede wszystkim komunikuję się językiem werbalnym, natomiast jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że rozmawiam z obcą osobą, czy to na mieście, czy to w teatrze, czy w instytucjach publicznych i dochodzi do tego kontaktu i powiedzmy, na przykład od razu zrozumiem taką osobę, to ja wtedy nie informuję o tym, że nie słyszę czy coś. Natomiast jeżeli dochodzi do trudności już komunikacyjnych, to ja od razu o tym wyrażam i mówię, przepraszam bardzo, ale ja nie dosłyszę. Czy mogłaby pan mówić wyraźniej, wolniej, bo ja Panią po prostu nie rozumiem.
Wcześniej mówiłam, że jestem osobą słabosłyszącą, ale kulturowo związaną ze środowiskiem osób głuchych. Tak, potrafię mówić, potrafię się komunikować, ale chciałabym taki przykład pokazać takiej osoby głuchej, w jaki sposób się zareagować, jeżeli ona spotyka osobę słyszącą. Chciałam pokazać, że zawsze raczej głusi są odważni i starają się w jakiś sposób skomunikować z tą osobą. I jak jest taka sytuacja, że na przykład widzę, że ktoś nie rozumie, jak migam i tak komunikacja jest utrudniona, to zaczynam mówić i wtedy ktoś jest zdziwiony, że Agnieszka mówi, ale też chciałam właśnie pokazać tą sytuację, że z drugiej strony też Państwo macie problemy, żeby skomunikować się z osobą głuchą, a głuchy też ma problem, żeby skomunikować się z osobą słyszącą. Chodzi o to, że zazwyczaj to głusi muszą się dostosować do osób słyszących, ale też chciałabym pokazać, że słyszący też mogą spróbować też dostosować się do osób głuchych. Pokazać, że jest to też możliwe. Pięknie, dziękuję. A jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że są Panie niedosłyszące? Jaka jest ich pierwsza reakcja? W jaki sposób zmieniają swoje nastawienie i czy w ogóle zmieniają? A także, czy przykładowo zdarzały się sytuacje, w których ktoś nie był w stanie się zorientować, że ma do czynienia z osobą mającą problem ze słuchem, będąc pewnym, że ma styczność z osobą w pełni słyszącą? To ja powiem tak, że jeżeli na przykład powiedzmy jestem w mieście i mam na sobie czapkę, to osoba powiedzmy nie zauważy, że mam aparaty słuchowe, to nawet jak coś powiem, to może nawet się nie zorientować, że nie dosłyszę, bo dobrze mówię, mamy jakieś niedoskonałości małe w mowie, ale jednak mogą się nie zawsze zorientować i traktują mnie jako I to jest tak, że powiedzmy, jeżeli komunikacja nie idzie tak, jakby chciała, że nie rozumiem na przykład, no to wtedy mówię o tym i reakcje są różne, od zmieszania, od zaskoczenia, albo są też naturalne reakcje. Najtrudniejsze są te takie zmieszane, które powodują, że no po prostu nagle nie wiesz co powiedzieć, jak zareagować, a to nie o to chodzi. Po to jesteśmy, żeby skomunikować się. Nieraz tak, że uciekają albo korzystają z pomocy drugiej osoby, więc to też nie są to ciekawe sytuacje. Natomiast są takie sytuacje też osobami, z którymi się komunikuje, to te osoby na przykład mówią, aha, dobra, w porządku, super, no przepraszam bardzo, już mówię wyraźnie i spokojnie. I tutaj fajnie się dostosowują, więc tak naprawdę to zależy od osoby i przede wszystkim świadomości wiedzy na ten temat. Oczywiście reakcje osób na osoby głuche są... Przepraszam, powtórzysz? Są reakcje bardzo różne. Na przykład jestem w tramwaju, jest ciasno, a na przykład ktoś mówi, przepraszam, a ja tego nie słyszę, ktoś coś do mnie mówi. Coś czuję, że coś tam się dzieje za mną, ale ktoś próbuje właśnie na przykład przejść na drugą stronę i czasami ludzie nie wiedzą, czy mają mnie dotknąć i czasami jest tak, że za pierwszym, drugim, trzecim razem ktoś do mnie mówi i czasami ludzie nie wiedzą, jak się zachować, ale jak gdzieś tam się odwrócę i no i te reakcje są bardzo różne osób słyszących. Jeżeli są to osoby, które mają świadomość, że w ogóle są osoby słyszące, to tutaj właśnie problemem jest generalnie, mamy telefon na przykład, tak? Jeżeli jest jakiś problem, to po prostu piszemy na telefonie. Chcę jeszcze dodać to, że myślę, że warto sobie wypracować coś takiego w komunikacji z osobą słyszącą i po prostu już w tym momencie zwracać uwagę, w jaki sposób mówimy do drugiej osoby, czy mówimy wyraźnie, spokojnie, dbamy o to, żeby nas było dobrze widać. I wtedy dzięki temu, jeżeli spotkamy osobę głuchą,
albo słabo słyszącą, no to wtedy może będzie taka szansa większa na to, że nie trzeba będzie się 10 razy powtarzać, tylko po prostu od razu rozumiemy komunikat za pierwszym razem od osoby słyszącej. Jeszcze tutaj chciałam się do tej wypowiedzi, chodzi o czytanie z ruchu warg, żeby też Państwo wiedzieli, że nie wszyscy gusi potrafią czytać z ruchu warg, że to też jest bardzo ważne. Jeżeli nie uda się odczytać z ruchu warg, używamy jakiejś gestykulacji, też piszemy, ewentualnie piszemy. I też przede wszystkim na szkoleniach też często wrażliwiam na to, aby jeżeli zawieramy kontakt z osobą głuchą czy osobą słyszącą, to najpierw najważniejsze jest to, żeby nawiązać kontakt wzrokowy z tą osobą. Wtedy, jeżeli nawiążemy ten kontakt wzrokowy, to wtedy osoba głucha wie, że coś do niej mówimy. I to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Zatem jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie sytuacji spotykania się z osobami w pełni słyszącymi. Czy odczuły Panie kiedyś taki straszny, mocny dyskomfort, że naprawdę źle się rozmawiało z taką osobą? No, powiem Wam o takiej jednej sytuacji, która mnie spotkała tak naprawdę niedawno, bo w kwietniu, maju zeszłego roku, bo przygotowywałam się wtedy do Igrzysk Głuchych, które odbywały się w Brazylii, no i po prostu z jednym z zadań organizacyjnych było zaszczepienie się na żółtą febrę. A że mamy obecną taką sytuację mniejsza niż pandemiczną, ale teraz obowiązują maseczki, noszenia maseczek w przychodniach i szpitalach, to oczywiście mama napisała mnie do lekarza. Nawet przyszłam do pani doktor, no i mówię, chodzę, dzień dobry, przyszłam na szczepienie, no mówi, żebym się dała, okej, siadam, i zaczęła też do mnie mówić. No ale ja mówię, przepraszam bardzo, ale ja niestety panią nie rozumiem, bo ja nie słyszę i prosiłabym o zdjęcie maseczki, żebym wzięła usta pani. No więc to pani odparła, że nie, coś tam odpowiadała, ja oczywiście nie rozumiałam. Ja po prostu kilka razy prosiłam jeszcze raz, żeby zdjęła tę maseczkę, bo ja chciałabym się zaszczepić przed wyjazdem. No i powiedziała, że nie, coś tam mówiła, ale to ja nie rozumiałam. No więc ja tą rozmowę nagrałam na dyktafon i tą rozmowę przesłałam mamie, żeby zrozumieć, co w ogóle mówiła. Okazało się, że to pani powiedziała, że nie zdejmie, bo ja tak naprawdę słyszę. Ja po prostu wyszłam z płacią z tego gabinetu, tak naprawdę, mimo że emocjonalnie jestem stabilną osobą, że tak powiem, i takie sytuacje niezbyt nie ruszają, już bo się nauczyłam z takimi sytuacjami chodzić, że tak powiem, to ta sytuacja bardzo mnie poruszyła i tak naprawdę jak przychodzę koło tej przychodni, to do dziś czuję ten mały uraz tak naprawdę. To jest też smutne, albo że w takich miejscach jak przychodnia, jak szpitale, chcemy po prostu załatwić sprawę odnośnie naszego stanu zdrowia i lekarze tam nie mają takiej podstawowej wiedzy na ten temat. I to po prostu to jest niestety smutna rzeczywistość. Rozumiem. To już może zejdźmy z tych takich tematów. O, przepraszam. Chciałabym jeszcze coś dodać. Właśnie jak była pandemia, to był bardzo taki ciężki okres dla głuchych, ponieważ maseczki dla głuchych no to naprawdę spowodowało, że ta komunikacja była bardzo zanurzona. Bardzo prosiliśmy lekarzy. Jeszcze były jakieś, powiedzmy, szyby zabezpieczające. I to bardzo utrudniało naszą komunikację, nie wiem, mówiłam, proszę mówić wyraźnie, a lekarz się bardzo denerwował, że musiał mówić do mnie wyraźnie. I cały czas jak prosiłam lekarza, żeby ściągnął maseczkę, to nie, to po prostu to bardzo, można powiedzieć, złamało tutaj też tą sytuację osób głuchych w czasie COVID-u, bo nie mogli się zupełnie skomunikować. Całe szczęście, że już nie musimy nosić maseczek. No jeszcze nie do końca. Jeszcze troszeczkę niby tak, Bo ale... w przychodniach przede wszystkim jest problem, tak? Bo w przychodniach jednak są maseczki. Dobrze, zatem zejdźmy z tych tematów już trudniejszych. Jak wygląda codzienność osoby głuchej?
co z codziennymi sytuacjami, jak zakupy albo sprawy w urzędach? Czy próbują Panie prosić kogoś o pomoc, czy raczej same wszystko załatwiają? No jestem osobą słyszącą, więc sama załatwiam swoje sprawy, ale mam rodziców głuchych i brata też głuchego, więc cała rodzina to są osoby głuche, więc im pomagam w załatwianiu różnych sytuacji. Jak na przykład wzywają tłumacza języka migowego, to na przykład w urzędzie jest taki zapis, że 3 dni robocze trzeba zawiadomić, że potrzebny jest ten tłumacz i niestety czasami ci tłumacze, osoby, które w urzędzie tytułują się jako tłumacze, to okazuje się, że to są osoby, które po prostu umieją tylko zamigać język migowy i tak zawsze się kończy na pisaniu, natomiast język polski jest językiem obcym dla osób głuchych i są słowa, które są trudne, skomplikowane. Jeżeli jeszcze zostanie napisany tekst ciężkim językiem takim urzędowym, to nie zawsze zostanie to zrozumiane przez osoby głuche. Jeżeli chodzi o takie sprawy jak urzędy, tego typu miejsca, to ja raczej nie korzystam z jakichś form pomocy typu tłumacz języka migowego. Natomiast bardziej zwracam uwagę najczęściej na takie udogodnienia typu, czy na przykład kontakt dobry, wzrokowy z daną osobą, która mnie obsługuje, czy na przykład te szyby, takie pleksy, chyba to się nazywa, takie odbicia, które chroniły wcześniej w trakcie pandemii przed zarazkami, to na przykład one mogły odbijać światło i nie miałam do końca tej dobrej widoczności. Ja wtedy takie uwagi zgłaszałam najczęściej i w ten sposób na przykład komunikowałyśmy się też poprzez pismo, albo po prostu mówiłam, że przepraszam, nie dosłyszę, jakby pani coś mówiła, to proszę wyraźnie mówić, spokojnie, no tak, na takiej zasadzie. Jeżeli chodzi o takie codzienne zakupy w sklepie, na przykład jeżeli mamy takie supermarkety samoobsługowe, no to jest to oczywiście jedyne, co może być w komunikacji. Wiadomo, że chciałabym zapytać o jakiś produkt, słyszący zazwyczaj pytają, tak, tutaj pracowników, a głusi sobie po prostu wybierają produkt albo szukają sobie w internecie. Też mogą się zastanowić dłużej, tak, sobie poprzestawić produkty. Wolimy tak faktycznie robić zakupy w dużym supermarkecie, gdzie jest samoobsługa. Rozumiem. Zatem już w ogóle, o, dobra. A czy zdarzają się jakieś niepozorne ograniczenia czy problemy w życiu codziennym, Które są niezauważalne dla osób słyszących lub są mało świadomi tego? Tak, na przykład tutaj jest problem, na przykład chce zamówić sobie jakiś produkt przez Allegro i dodaje, że o kontakt drogą SMS-ową, tak, gdybym miała na przykład kontakt z kurierem, który, nie wiem, będzie się ze mną kontaktował, to zawsze do mnie dzwonią, pomimo tego, że zapisuję, że jestem osobą głuchą. I pytanie, czy słyszący umieją czytać? Czy rozumieją tekst pisany teraz, tak? Druga sprawa, mamy telewizję Vectra, będzie tak, reklama. I to jest tak, nie mają siedziby i trzeba się skontaktować z konsultantem telefonicznie. I na przykład rodzice proszą mnie, żeby coś, nie wiem, jest jakaś awaria. I teraz tak, sytuacja jest taka, że to jest na przykład na rodziców moich, tak? I ja w imieniu moich rodziców dzwonię, a konsultant mówi, że nie umie się rozmawiać na przykład z rodzicami, tak? Którzy są osobami głuchymi. I często jest tak, że no właśnie zapisuję, że jestem głucha, ale zawsze dostaję na przykład telefony i dzwonią do mnie cały czas, tak? Pomimo tego, że mam zapisane, że jestem głucha. Nawet to taka sytuacja u mnie też, że ja też nie odbieram w ogóle telefonów, z racji tego, że mam głęboko wadę słuchu. To mam podobnie, że jeżeli ktoś do mnie dzwoni, to jest numer nieznany, więc piszę, proszę o odpowiedź SMS-em, bo nie to słyszę. Nie mam odpowiedzi. I nie dostaję takich odpowiedzi wcale.
kto zwalniał, do dziś nie wiem. Natomiast jeszcze też chciałem przywołać takie sytuacje, które też często się zdarzają i mogą osoby słyszące nie wiedzieć. Mianowicie takie, jak na przykład studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego albo trenuję w sporcie zespołowym, to często jeżeli są zebrania, jakieś integracje grupowe, projekty grupowe, no to często one są sprawiają większą trudność dla osoby słabosłyszącej i głuchej, bo my nie jesteśmy wtedy już w stanie zorientować się, co się dzieje wokół mnie. Nie jestem w stanie zorientować się, co jest mówione w tej całej burzy mózgów. Nie jestem w stanie nadążyć za każdą osobą po kolei, która mówi, bo jedna druga przed siebie naraz mówi i ja już tak naprawdę gubię się w temacie. Ponadto, tak jak już wcześniej wspomniałam, oświetlenie jest bardzo ważne. Przepraszam, opuszczało mi. To normalne akurat, jakbyście też słyszeli. Aparat, to zawsze można zwrócić uwagę w różnych miejscach. Nawet wracając do tematu, na przykład często jeżdżę, zabieram się z koleżankami samochodem na treningi albo gdziekolwiek też wsiadam do auta z osobami słyszącymi w godzinach wieczornych, popołudniowych, a zimą szybko robi się ciemno. No to niestety jest za ciemno, to nie zrozumiem i musimy po prostu mocniejsze światło, żeby zrozumieć to raz, a dwa, jeżeli ja siedzę z tyłu, a kierowca jest z przodu, no to niestety nie zobaczę ust rozmówcy i też tak naprawdę jestem wyłączona z komunikacji. Nie mam do tego żalu, bo oczywiście taka jest sytuacja, mam wadę słuchu, tak jest, tylko że po prostu nieraz też to sprawia we mnie takie zasmucenie, że jednak nie mogę uczestniczyć w tej komunikacji. Dobrze. Zatem jeszcze jedno pytanie. Czy część z ograniczeń, które Panie spotykają, dałoby się zniwelować przy większym wysiłku rządu czy samorządów miast? Czy może znają Panie przykłady jakichś działań, regulacji, które chciałyby Panie, aby zostały wprowadzone? Ja pracuję w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci głuchych, słabosłyszących, przede wszystkim tą edukację. To musi być duży nacisk na edukację, osoby głuche od urodzenia, które kontaktują się z rodzicami. Pierwszym językiem to jest język migowy, nie słyszą, więc w szkole, jeżeli zaczniemy właśnie edukację, uczenia się języka polskiego i mamy na przykład naukę przez z ruchu bark na przykład, jeżeli nauczyciele by faktycznie dobrze migali, to myślę, że ta edukacja też tych dzieciaków byłaby zdecydowanie lepsza, bo przede wszystkim język migowy, tak? To jest ich naturalny język, którym odbierają świat i rozumieją, co się dzieje. Tak samo jak rodzą się dzieciaki słyszące i odbierają świat przez słuch i ich pierwszym językiem jest język foniczny. Myślę, że tutaj też trzeba uwzględnić, żeby więcej nauczycieli znało bardzo dobrze język migowy. Myślę, że przede wszystkim jakby ze strony państwa można byłoby pójść w stronę świadomości przede wszystkim tego, żeby pokazać, że faktycznie osoby z niepełnosprawnością istnieją, nie tylko słuchowo, bo nieraz bywają takie sytuacje, zbliża się debata prezydencka, zaczynają się działania w temacie osób z niepełnosprawnościami, a potem nagle działania cichną. W temat polityki się nie mieszam, bo to jest wrażliwy temat, w każdym razie warto byłoby gdzieś te działania utrwalać, tworzyć na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim słuchowo w kontekście telewizji, radia. Radia nie słuchamy, ale na przykład telewizji, żeby był pełny dostęp do informacji, bo nie wszystkie programy zawierają język migowy, polski język migowy, czy też napisem. A więc w ten sposób jesteśmy ograniczeni tak naprawdę do informacji, jesteśmy ograniczeni do przede wszystkim tych ważnych komunikatów dotyczących naszego kraju, które też osoby głuche chciałyby wiedzieć i muszą takich informacji zasięgać w internecie.
No ale tak jak właśnie Agnieszka mówiła, no język polski, a polski język migowy to tak naprawdę dwa różne języki i one się różnią i język polski zapisany w internecie może być trudny, niezrozumiały w odbiorze. Dlatego ważne jest to, żeby nie tylko ważne kanały informacyjne zawierały polski język migowy, ale przede wszystkim pozostałe. Nie tylko w telewizji TVP1, TVP2, ale na przykład TVN, Polsat, bo każda telewizja prezentuje coś innego i osoba głucha chciałaby decydować, co chce obejrzeć, a nie to, co telewizja decyduje. Jeszcze chodzi o tą sprawę dostępności. Mówimy, tak naprawdę nie ma pełnej dostępności. Mogę powiedzieć, że to jest jakieś 30%, tak, natomiast pozostało to ładnie wygląda w telewizji dostępność, natomiast w życiu mamy naprawdę bardzo dużo brakujących rzeczy. Idę na przykład do banku, jest ten znak migam, próbujemy się połączyć z tłumaczem online, czekamy, coś tam się kręci, tak, ale przepraszam, no internet słabo działa, tak, no i czekam w tym banku, no i tak się kończy to na jakichś gestach, na pisaniu. To nie jest pełna dostępność, tak. Chciałabym taką, naprawdę, łączę się i od razu mam tego tłumacza z automatu, się pojawia i od razu migała, od razu, tak? No chodzi o to, żeby ta dostępność była taka faktycznie od razu, tak? I obojętnie gdzie jestem, czy jestem w restauracji, czy w banku, czy w urzędzie, że po prostu przychodzę i oni po prostu z automatu dają mi tego na przykład tłumacza online i to nie jest tak, że ja czekam, bo są jakieś problemy z internetem, z jakimś sprzętem, tak? No to nie jest pełna dostępność. Dziękuję. Już zejdziemy z tych politycznych tematów. Teraz zapytam się publiczności, czy są wśród Was jakieś pytania do naszych gości? Dobrze. Dziękuję, rozumiem. Później jeszcze raz zapytam, jak się jakieś znajdą. Dobrze, więc czy zdarza się Panią tańczyć na imprezach? Czy bywa tak, że wyczuwają Panie muzykę przez wibrację? Uwielbiam tańczyć. Tak, uwielbiam pracę, kocham. Nie wiem, proszę mówić. Ja raczej na imprezy nie chodzę, ale lubię posłuchać muzyki i to dobrej muzyki, chociaż nie mam zbyt dużej playlisty, bo trzymam się tych samych piosenek, które słucham od wielu lat. Natomiast jeżeli, oczywiście, bo były historie w moim życiu, że wychodziłam na imprezę, owszem, czułam wibracje, ale na przykład w aparatach muzyki niezbyt dobrze słyszałam, bo było za głośno i dochodziło do sprzężenia w aparatach i po prostu ta zbyt wysoka głośność powodowała, że ja nie odbierałam w ogóle muzyki, tylko taki szum tak naprawdę. Ja tak, uwielbiam imprezy. kocham tańczyć, tak. Też mam przyjaciół, którzy są głusi, bardzo też lubią chodzić na imprezy i czujemy basy, tak? Czujemy coś, jak coś jest coś szybkiego, coś wolnego i to właśnie przez basy i wibracje, tak? Kocham imprezy. Też tak mam czasami, że jeżeli nie mam aparatów na sobie, albo bateria mi padła w aparatach, a chciałabym kontynuować słyszenie muzyki, przykładowo jeżeli jechałam samochodem i miałam głośnik podłączony do tego, to ja po prostu ten głośnik taki mały, po prostu kątny z JBL, nie wiem czy kojarzycie wszyscy, ale ja po prostu ten głośnik podałam do klatki piersiowej i czułam wibracje przez ciało. To jest naprawdę mega fajne doświadczenie, do których zapraszam też Was, osoby słyszące, żeby wyobrazić sobie jak to jest, taką muzykę odbierać. To jest niesamowite, że posiadają Panie takie umiejętności. Kiedyś widziałam w filmie, że urodziło się dziecko słyszące rodzicom, którzy byli całkowicie głusi. I ta dziewczyna śpiewała, bardzo dużo śpiewała, strasznie lubiła śpiewać. I zawsze przychodziła do swoich rodziców, jak chcieli, żeby ona im pośpiewała, przykładali palce im do krtani, żeby mogli wyczuć ten dźwięk. Tak, prawda. Można, no bo
jeżeli chodzi o śpiewanie, muzykę, o słowa, no to nie, to jesteśmy tutaj no głusi, tak? Ale jeżeli są basy, to jest, bardzo nam to pomaga. Jeżeli chodzi o słowa, to niestety słów nie zrozumiemy, no po prostu nie słyszymy, ale czujemy ją przez właśnie i patrzymy też na reakcje tańczących, tak? Jeżeli widzimy, że grupa tańczy wolno, no to też tańczymy wolno. Już chciałam też wspomnieć taką sytuację, na której my byliśmy razem z Agnieszką, pojechałyśmy na grupowanie do Bydgoszczy. Zabierałyśmy się też z inną koleżanką Agnieszką, która była kierowcą, a oczywiście kierowcy mają pierwszeństwo w wyborze piosenek, prawda? No więc Agnieszka wybierała, no to jest głuchą osobą i ona wybierała piosenki takie najczęściej techno, które tylko opierały się na basie, ale nie miało słów. No i Agnieszka właśnie, która siedzi obok mnie, no narzekała, że no taka nudna muzyka, bo tylko sama muzyka leci, a nie ma żadnych słów. Ale przynajmniej leciała ta muzyka, nie? Dobrze, to już odejdźmy troszeczkę od muzyki i imprez. Bardzo się cieszę, że Pani imprezują albo słuchają chociaż muzyki. Jak to jest u Was z kinem, z filmami? Chodzicie do kina na filmy? Bo wiemy, że w kinach są filmy puszczane z napisami, albo w internecie są dostępne z napisami, ale nie wiem, czy jest to pomoc dla Pań, że są te napisy, czy... Ja jako osoba uwielbiam kino z napisami, uwielbiam, tak, potrzebuję. Wiem, że w większości polskich filmów nie ma napisów. Jest polski film, nie ma napisów, tak? Bo mówimy o tej dostępności dla głuchych, ale napisów dla polskich filmów już nie ma, tak? Więc ta dostępność no, nie jest taka w pełni. A druga sprawa, to drugie pytanie, zawsze pamiętać, że są osoby, które mają problemy, głuche, które mają problemy z językiem polskim, gdzie całe życie tak naprawdę migały, a no, tutaj ten język polski jest dla nich niezrozumiały, tak? No, także jeżeli są napisy dla osób głuchych, które są nie zawsze te napisy zrozumiałe, więc też dobrze by było, że oprócz tych napisów też jest tłumacz. Ale żeby ten tłumacz był profesjonalny i to, co się dzieje na filmie, słowa współgrały też z tym tłumaczeniem na język migowy. Napisy no, są dobre dla osób, które no, gdzieś tam lepiej się posługują językiem polskim pisanym fonicznym, tak? I tylko trzeba pamiętać, rozgraniczyć te dwie rzeczy, że są osoby, które lepiej znają język polski i go lepiej rozumieją, ale też są osoby, które język polski jest ciężkim językiem i jest niezrozumiały. No i że mamy kino, na przykład teatr, też są na przykład napisy. No, jeżeli nie ma tych napisów, to też dobrze by pamiętać, że był ten tłumacz i też, żeby ten tłumacz był oświetlony. No i miałam taką sytuację właśnie, że był tłumacz, ale okazało się, że były problemy ze światłem, więc ten tłumacz mi znikał, leciała cała akcja na scenie, nie było widać tłumacza, tak, bo ktoś tam się pomylił przy świetle, więc to było tak, że coś się działo na scenie, tłumacz zgasł, później nagle się pojawił, tutaj coś się dzieje i ten tłumacz pojawiał się i znikał, tak? Więc to też dobrze by było to zgrać. No są takie sytuacje. No to jeżeli chodzi o mnie, no to tak jak już mnie przedstawiłaś na początku, to ja jak najbardziej uwielbiam oglądać seriale, przede wszystkim też filmy. Głównie filmy oglądam z napisami, bo nie jestem w stanie zrozumieć ze słuchu żadnych słów. Język polski nie jest dla mnie trudnością, choć bywa tak, że na przykład jeżeli pojawia się jakieś trudniejsze słowo, które jest rzadko używane, no wtedy często sięgam po prostu do internetu i sprawdzam, o co chodziło za tym pojęciem. Natomiast też chciałam powiedzieć Wam, bo też w Fundacji Katarynka tworzymy wydarzenia dostępne dla osób niesłyszących i niewidomych z audiodeskrypcją, z napisami dla niesłyszących. I te napisy dla niesłyszących nie są zwykłymi napisami, dlatego że każdy napis ma swój kolor, który oznacza, że dana osoba, aktor mówi w tym samym czasie, a jeżeli inna osoba mówi, to wtedy zaznaczona innym kolorem. To raz, a dwa, zapisywane są też komunikaty, jeżeli na przykład pojawia się jakiś dźwięk w filmie,
czy to szuranie, piszczenie, jakieś inne przykładowe dźwięki, to takie są informacje też opisywane w napisach właśnie w naszych wydarzeniach. Więc zapraszam też przede wszystkim do adaptera, na stronę adapter.pl. Tam również są filmy z tłumaczeniem na polski język migowy, z napisami dla niepiszących, z audiodeskrypcją. Tam można zobaczyć fajne materiały. Myślę, że każdy coś tam dla siebie znajdzie. I jeszcze też przejdę do tematu teatru. Owszem, są też napisy, ale jednak mi się wydaje, że ta dostępność jest nieco trudniejsza, bo byłam w 2 teatrach we Wrocławiu. To przykładowo w pierwszym teatrze było tak, że napisy były na samym górze, a ja siedziałam w dolnych rzędach. No to niestety głowa bolała od patrzenia w górę. Nie była to przyjemna pozycja. Natomiast w drugiej sytuacji w teatrze, w innym teatrze było tłumaczenie na polski język migowy. Siedziałam w pierwszym rzędzie, był super widok na scenę, natomiast telewizory z tłumaczeniem na polski język migowy znajdowały się 20 metrów po mojej lewej stronie i 5 metrów nad głową i w prawo drugi telewizor. Nawet to powodowało, że jeżeli patrzyłem telewizor z tłumaczeniem na polski język migowy, to nie byłam w stanie zobaczyć, co się dzieje na scenie. A więc musiałem po prostu odwracać uwagę od telewizora, patrzeć na scenę i w tym czasie komunikacja tak naprawdę już nie istniała i nie wiedziałam, co się dzieje, kontekst się urywał i ja już nie byłam w temacie teatru, spektaklu. Jeszcze chciałabym tutaj dodać temat niepełnosprawność, że głuchych wrzuca się do jednego worka z innymi niepełnosprawnościami, że na przykład siedzenie w pierwszej ławce super fajnie, ale później się okazuje, że głusi potrzebują, to są wzrokowcy, więc potrzebują mieć perspektywę taką na boki. Wiadomo, że jak ktoś jest niewidomy, czy siedzi na wózku, to ma zupełnie inne potrzeby. I też potrzebna jest dobra widoczność tłumacza języka migowego. Nie można wszystkich niepełnosprawności wrzucać do jednego worka, bo każdy ma swoje potrzeby. Wsadzić wszystkich w pierwszym rzędzie i będą wszyscy zadowoleni. Ja też właśnie chciałam jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, że właśnie też ubolewam nad tym, że nie mogę obejrzeć polskich filmów w kinach, czy też bajek przede wszystkim. Ostatnio wyszła bajka Kota w butach, tak, dziękuję za podpowiedź. Wyszła bajka Kota w butach i bardzo chciałam przyjść do kina i go obejrzeć. I szukałam wszędzie, czy one są napisami, niestety nie, bo one są dubbingiem. No więc tutaj, szkoda, tak, bo polskie filmy też są fajne, wartościowe przede wszystkim i warto byłoby przyjść na taki film, tylko po prostu, nie ma tej dostępności. Ja myślę, jeszcze się tak odniosę do tego, co pani Karolina powiedziała o teatrze, że te rozstawienie telewizorów to może była delikatna sugestia na posiadanie super umiejętności zrobienia zeza. Tak, ja bym tak pomyślała, przynajmniej. No dobrze, zatem czy osoby znające jedynie język migowy mają możliwość czytania książek? Czy istnieją jakieś aplikacje lub strony internetowe, które obecnie są w stanie rozwiązać ten problem? Nie ma aplikacji, na pewno tutaj Mieszka mówi, nie ma. To jest bardzo ciekawe pytanie, które mogłoby doprowadzić do tego, że można pójść w tym kierunku, bo to jest tak naprawdę temat, który chyba jeszcze nie istnieje. Nie wydaje mi się, żeby były książki dostosowane dla osób głuchych, które mają trudności w polskim języku migowym. Ja byłam na spotkaniu autorskim z Anną Goc, która napisała książkę o głuchych pod tytułem Gusza. I padła właśnie taka propozycja, która myślę, że będzie podjęta, że będzie ten temat tworzony, a mianowicie, że ta książka miała zostać tworzona w polskim języku migowym, ale czy do tego dojdzie, to nie wiem.
ale myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, który można byłoby rozwinąć w najbliższym czasie. Przypomniało mi się w szkole 1-3, mówię o Warszawie, są podręczniki, są aplikacje, gdzie faktycznie podręczniki są tłumaczone na język migowy, one są zrobione przez ministerstwa i można faktycznie kliknąć. A jeżeli chciałabym taką książkę sobie po prostu przeczytać z biblioteki, to nie ma czegoś takiego. Dla głuchych język, dla osób głuchych, które nie znają dobrze języka polskiego, czytanie książek jest ciężkie. Dokładnie. W takim razie chyba będziemy musieli się w tym temacie rozwinąć, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o zrobienie aplikacji czy strony internetowej. Dobrze, już kończąc powoli, w związku z tym, że dla niektórych nie jest to oczywiste, musimy spytać, czy forma głuchy jest na pewno poprawna i jeśli tak, to dlaczego? Jej koleżanka uznaje się za osobę kulturowo głuchą, więc oddaję jej głos jako pierwsza. Och ty. Słowo głuchy, tak. Jestem osobą słyszącą, ale dobrze się czuję w środowisku osób głuchych, bo jestem zrozumiana, wszyscy mnie rozumieją i nawzajem możemy rozmawiać o wszystkim. Możemy sobie gadać, porozmawiać bez problemu. Jak idę do środowiska osób słyszących, czuję pewne bariery. No jeżeli na przykład nie mam tego tłumacza, tak, i jak ktoś na przykład szybko mówi, jest jakaś dyskusja, jest większe grono ludzi, to właśnie gubię ten temat, nie czuję się włączona w tę dyskusję, tylko po prostu kiwam głową, że tak, udaję, że jest wszystko okej, ale na 5 minut mogę tylko wejść w ten świat i szybko z niego wychodzę i świetnie się czuję w świecie osób głuchych, to jest po prostu mój świat. To jest właśnie moje odczucie. No więc tak, kierując się przede wszystkim do pytania, które zadałaś, to forma głuchy jest jak najbardziej poprawnym zapisem, chociaż bardzo zachęcam do tego, aby stosować zapis w formie głuchy przez duże G. Bo to wtedy świadczy o przede wszystkim mniejszości kulturowej, językowej. Bo tak naprawdę, jeżeli stosujemy zapis głuchy przez małe G, no ten termin będzie jakby traktowany bardziej jako medyczny i ten termin przede wszystkim jest stosowany przez osoby głuche, które straciły słuch w przeciągu swojego życia, a wcześniej słyszały i nie mają nic związanego z kulturą głuchych, ze światem niesłyszących. Natomiast też warto jeszcze dodać jedną ważną rzecz, że przede wszystkim forma zapisu głuchoniemy jest obraźliwym pojęciem. Dlaczego? Dlatego, że w słowie głuchoniemy mamy słowo niemy, co oznacza, że nie mówi, nie ma swojego języka. A przecież osoby głuche mają swój język migowy, polski język migowy. Ma inną gramatykę, to jest tak jak język obcy, tak jak angielski ma inną gramatykę i tak samo PJM ma własną gramatykę i kulturę, więc to też trzeba było oddzielić. Chciałabym jedną rzecz, chodzi mi tam o aplikację transkrypcję na żywo. Dużo o głuchych ma właśnie, zapomniałam o tym powiedzieć, na przykład lekarz mówi do telefonu, tak? I wiadomo, że to 100% nie będzie przekazane to, co lekarz do mnie mówi, tak? Ale jeżeli nie mam tego tłumacza, to czasem muszę wyjaśnić lekarzowi, o co chodzi. I jest taka właśnie super sprawa i to jest właśnie transkrypcja, czyli przełożenie to, co jest mówione na napisy. Tak, to jest bardzo fajna aplikacja, bo bardzo ułatwia przede wszystkim nam życie, ale z drugiej strony też warto zwracać uwagę na to, czy ten zapis jest poprawny, bo jeżeli ktoś powie niedokładnie, może źle zapisać, warto to sobie sprawdzać. Wracając do tematu, do pytania, jeżeli będziemy pisać jakieś posty, komunikaty
opowiadania czy cokolwiek na portalach społecznościowych, czy w wiadomościach do kolegów, koleżanek, to możemy jak najbardziej stosować formy głuche przez duże G. Osoba słabosłysząca, niedosłysząca, niesłysząca, osoba z wadą słuchu. I myślę, że to takie zapisy są jak najbardziej poprawne. A głuchoniemy wykreślamy ze swojej głowy, usuwamy i tego nie ma słowa. Powinno zostać wykreślone ze słownika. Teraz jest czas na zadanie pytań publiczności. Czy narodziły się już podczas tej końcówki pytania u Was jakieś? Ja mam pytanie. Nie działa. Ja powiem głośno po prostu. Dobrze? Ja powtórzę. Ja jestem w szkole społecznej, w której są osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Natomiast jeszcze nigdy się nie spotkałam z osobą głuchą i ostatnio przyszło parę nowych osób, w tym kolega z Ukrainy, który ma dużą barierę językową, zarówno jeśli chodzi o język polski, jak i też po prostu jest oddzielony przez to, że większość osób jest słysząca dookoła. I teraz próbowałam się z nim porozumieć i wiedziałam tylko tyle, że w momencie, kiedy się mówi wyraźnie, wolno i używa się ust w taki sposób, żeby druga osoba wiedziała, to tylko tyle wiedziałam, więc próbowałam w ten sposób się z nim porozumieć. Ja nie umiem mówić po ukraińsku, więc to też nie wchodziło w grę. I teraz pytanie, czy jest jakiś sposób, jeżeli tak, to jaki, żebym mogła się porozumieć lepiej? Czy na przykład powinnam się nauczyć języka międzynarodowego, migowego? Ale nie wiem w sumie, bo on go nie używa. Czy to jest chłopiec z Ukrainy, który miga, tak? Czy On to jest... nie miga właśnie, ale jest osobą niedosłyszącą i mówi, natomiast jest to bardzo niewyraźne i ja po prostu czasami nie wiem, co zrobić. Dlatego chciałam się spytać. To ja tak w skrócie powtórzę. Czy jest jakiś sposób na to, by porozumieć się z osobą niedosłyszącą? Czy orientujesz się, czy to jest, jak on miga, to jest ten międzynarodowy język migowy, czy ukraiński? Bo to też jest różnica. Nie, właśnie problem polega na tym, że on nie miga. Tylko Aha, nie miga. Nie miga, tylko mówi niewyraźnie i ja próbowałam się zorientować, jak z nim się porozumieć po prostu. No, on ma dosyć specyficzny problem, bo jeżeli nie znam w ogóle języka migowego, jest z Ukrainy, no to jesteśmy w Polsce, tak? Dla niego to byłaby jeszcze podwójna, że tak powiem, musiałby być ktoś na przykład z Ukrainy migający w języku ukraińskim i później jeszcze tłumacz, który by przetłumaczył z ukraińskiego na polski, tak? Ale jeżeli on jest słabosłyszący, mówi niewyraźnie, no to niestety trzeba było gdzieś użyć jednak tego ukraińskiego języka, tak? Trzeba by mieć jakiś translator, który można było przetłumaczyć z polskiego na ukraiński, bo on nie miga. No musiałby tak naprawdę albo musielibyśmy go w ogóle nauczyć języka migowego, tak? W tym jest, nie wiem, jest jakiś obrazek i pokazać, jak się miga na przykład tą rzecz. Na przykład, nie wiem, jest mama, tata i pokazać, tak, że no i wtedy w ten sposób go nauczyć, nie? Albo pośrednik, albo po prostu musiałby się od zera nauczyć? Tutaj koleżanka może odpowie na pytanie. Przepraszam. Jest jeszcze taka opcja jak translator Google. On ma opcję transkrybowania tego, co mówisz na żywo i robienia automatycznej transkrypcji na inny język. Może to jest opcja. O ile on oczywiście dobrze czyta po ukraińsku. Tak, ale jeżeli on mówi niewyraźnie po ukraińsku to też może być problem, nie? Tutaj bardziej chodzi o to, żeby ona mogła przekładać, a on mógł pisać.
No jest to jakiś sposób, tak? Albo na zasadzie jakichś obrazków, nie? Pokazujemy jakieś obrazki, tłumaczymy rodzina, mama po kolei, tak? I pokazujemy, jeżeli ktoś nie umie migać, no musiałby też z ruchu warg odczytywać tak naprawdę, nie? Ale tu też są, powiedzmy, ograniczenia, że nie każdy jest w stanie, jest to bardzo męczące czytanie z ruchu warg i to myślę, że maksymalnie 10-pół godziny jest osoba w stanie się skupić na ustach, natomiast nie na jakąś dłuższą rozmowę i na wypowiedź. Też proszę sobie wyobrazić, jakbyście mieli, wiecie, przez kilka godzin patrzeć się komuś na usta i zrozumieć, co on mówi, tak? Rozumiem, dziękuję bardzo. Ja też jak już jesteśmy w temacie właśnie takiej bariery językowej przede wszystkim, to tak jak właśnie Magda mówiła, też myślałam o takiej transkrypcji, o translatorze Google, bo też to jest stosowane tu przez osoby głuche w innych krajach, jak już wyjeżdżamy na jakieś wakacje albo zawody. No niestety trudna sytuacja tego chłopaka, jest mi przykro z tego powodu, że tak, są takie trudności, bo też tak naprawdę z drugiej strony, jakby to tak spojrzeć ze strony osób głuchych czy słabosłyszących, to my mamy podobne trudności ze zrozumieniem języka ukraińskiego. Jeżeli spotykamy, bo mamy teraz duży napływ osób z Ukrainy i mamy mnóstwo pracowników pochodzących z Ukrainy w różnych miejscach i my jesteśmy jakby zmuszeni też komunikować się z ukraińskimi osobami, co sprawia, że są takie sytuacje, że powiedzmy obsługujemy daną osobę na kasie, coś mówi, a ja totalnie nic nie rozumiem. Bo po prostu, staram się rozumieć, mowa może być troszeczkę podobna, ale jednak, przepraszam, ale nie rozumiem. I to nieraz już tworzy się taka nowa bariera w naszym kraju, że mamy większą społeczność Ukrainy i jednak nie wiemy, jak do tego podejść. Język migowy. Każde państwo ma własny język migowy. Nie ma jednego takiego wspólnego. Jest międzynarodowy język migowy, którym można się faktycznie komunikować z osobami z różnych państw. Na przykład jest osoba głucha, która zna język międzynarodowy, jest słyszący, który zna język polski. I jakbyśmy mieli ich porównać, głuchy, który zna język międzynarodowy, czy to jest na przykład Japończyk i rozmawia właśnie z głuchym z Japonii, z Niemiec czy z Anglii, to oni się dogadają, ale nie wszyscy też znają język na przykład angielski. I czasami jest tak, że głuchy z jednego kraju szybciej się dogada z głuchym z drugiego obcego kraju niż osoba słysząca, a ze słyszącym z innego kraju. Tak? Jest ten międzynarodowy język migowy faktycznie, ale każde państwo ma własny język migowy. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dobrze, jako że czas nas troszeczkę goni, to mamy czas na jeszcze jedno bardzo krótkie pytanie. Czy jest tutaj takie? Widzę właśnie. Tak? Ja mówię o pani popularach. Tak, ja mam takie średnio krótkie. Mnie interesuje sam język migowy. Czy to jest tak, że jeden gest oznacza jedno słowo? I czy za pomocą mimiki też się przekazuje jakieś słowa? Czy może mimika jest tylko do przekazywania jakiegoś, nie wiem, kontekstu emocjonalnego? Tak w skrócie, jak w ogóle to działa? Całe ciało tak naprawdę miga. Nie tylko twarz, ale tak naprawdę całe ciało, mimika, ręce, gesty, ruch ciała, to wszystko wpływa emocje na język migowy. Jeżeli chodzi o słowa, mamy tak zwane regionalizmy, też w języku migowym, tak? Czyli każde miasto miga trochę, ten sam powiedzmy znak, mamy na przykład znak autobus, tak migamy we Wrocławiu, a tak autobus migamy w Łodzi na przykład, tak? Czyli mamy autobus we Wrocławiu, a w Łodzi autobus. Nie wiem, lipiec. Lipiec albo lipiec. Lipiec. Ja znam taki lipiec. Dlatego
warto też chodzić na kursy języka migowego, ale prowadząca osoba nie może nie mieć świadomości wiedzy na temat kultury osób głuchych. Też zawsze pamiętajmy na zajęciach, osoba prowadząca nie powinna w ogóle używać głosu. Oczywiście ruszać ustami, natomiast nie powinna używać głosu, bo jeżeli będą mówione lekcje, to jest tylko takie 50% kursu migowego, ale też przede wszystkim warto mieć, żeby się nauczyć migowego, to warto przede wszystkim mieć kontakt z głuchymi i to jest taka podstawa. Też chciałabym jeszcze zwrócić na jedną taką ważną rzecz, bo często jest tak, że osoby słyszące zapisują się na kursy, albo słabo słyszące, nie znające migowego, zapisują się na kurs języka polskiego i potem nagle, próbuje migać tymi znakami, które nauczyła się na kursie, a potem osoba głucha poprawia, że nie, że to tak się nie miga, że coś tam. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że język migowy, polski język migowy jest językiem rozwojowym, on cały czas się zmienia. Cały czas są tworzone nowe pojęcia wymyślane przez osoby głuche. I może tak być, że pewne słowo, które zostało nauczone na kursie, już będzie nieaktualne, a będzie inne słowo, inny gest obowiązywał. Żebyście się Państwo nie drażali tym. Język migowy jest pięknym językiem. Cały czas się rozwija, jest bardzo bogatym. Jest bogaty, ma bardzo dużo, wiadomo, ma inną gramatykę. Ja mówię, natomiast czuję się ograniczona przez to mówienie i lepiej się czuję migając, tak? Mogę wyrazić więcej siebie, więcej słów w języku migowym. Wiadomo, uczę się słów w języku polskim, ale jak zaczynam migać, to naprawdę czuję się bardzo swobodnie. Mogłabym godzinami migać i czas migać. Naprawdę. Ja na przykład jestem przeciwieństwem koleżanki Agnieszki tak naprawdę, bo ja jestem osobą słabosłyszącą, która urodziła się w rodzinie słyszących. Jestem pierwszą osobą, która ma wadę słuchu w rodzinie i urodziłam się z językiem polskim, tego języka się nauczyłam, a języka migowego nabyłam jakieś 10 lat temu, bo wtedy dołączyłam do świata głuchych, do sportu niesłyszących. To ja mam odwrotnie, że ja na przykład mogłabym godzinami mówić, opowiadać o wszystkim, a jak już zaczynam migać, mimo że dobrze go znam, to się zacinam. Już nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak zamigać, nie umiem tak płynnie migać. Ale myślę, że to jest dobre, no bo przedstawiamy dwa różne światy, że ona pokazuje świat przede wszystkim kultury głuchych i to jest bardzo fajnie, że tutaj jest, że ja też mogę pokazać swoją perspektywę osoby słabosłyszącej i to jest, myślę, dla Was bardzo ciekawe doświadczenie, bo możecie w ten sposób poznać przede wszystkim różne perspektywy, bo przede wszystkim niepełnosprawność słuchowa ma szeroki zakres, że inna osoba będzie lepiej mówiła, inna gorzej, inna będzie migała, inna nie. Inna będzie czytała druhą warstw, inna nie. No i to tak to na takiej zasadzie się odbywa. No to wiadomo, to jest bardzo indywidualna sprawa, tak samo jak język polski, pisanie, tak, prostych zdań na przykład, to jest to zrozumiałe. Natomiast jeżeli jest to jakieś zdanie bardzo trudne, złożone, to wolę się zawsze kogoś zapytać, czy ja dobrze zrozumiałam, tak? Jeżeli chodzi o Znaczy to jest tak, że słyszący myślą, że głusi są wszyscy są tacy sami, tak? Ale to jest bardzo indywidualna sprawa. Tak jak wcześniej mówiłam, nie możemy wszystkich wrzucać do jednego worka, słabosłyszących z głuchymi wszystkich po prostu ładujemy. Na przykład w wielu zakładach pracy tak wszyscy myślą, to jest głuchy, ja nie będę się z nim komunikować, bo on nie umie, ale okazuje się, że jest taki głuchy, który jest otwarty, chce się skomunikować, będzie próbował, tak? Tutaj jest kwestia świadomości i tematu osób głuchych. Dobrze, dziękuję bardzo Paniom za rozmowę, jakże żywą.
Dla mnie język migowy zawsze był fascynujący. Jak kiedyś właśnie oglądałam ten film, o którym wcześniej wspominałam, to wtedy się zagłębiłam dopiero bardziej w to, że ludzie głusi naprawdę mają swój osobny język, bo wcześniej o tym nie wiedziałam. Także teraz naprawdę już dziękuję za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do śledzenia mediów społecznościowych Fundacji Katarynka, a także projektu Kontrasty, aby być na bieżąco z kolejnymi spotkaniami, a także poznać się bliżej z naszymi działaniami. Przypominamy, że film ze spotkania oczywiście znajdzie się na naszym kanale na YouTubie i zachęcamy do subskrybowania projektu Kontrasty.